No i zaglądam do mojej szklarni. Nie wiem, czy wiecie, ale zbudowałem sam szklarnię. Posadziłem truskawki, pomidory, ogórki, fasolę, bób, kalarepkę jeszcze posadziłem, marcheweczkę, pietruszeczkę, sałaty. No wszystkie podstawowe rzeczy, które można posadzić. Powiem wam, że nie spodziewałem się takiego efektu, że po 2 tygodniach ta szklarnia będzie tak wyglądać. Na razie uzbierałem tylko parę malutkich rzeczy, czyli tam jakieś fasoleczkę, groszek oraz malutkie pomidorki. Miały być żółte, ale już są czerwone, maluteńkie. Także teraz tutaj zacząłem już troszeczkę pracy nad usuwaniem zbędnych liści z pomidorów, chwaścików, ślimaków i innych rzeczy. Także tak wygląda ta szklarnia teraz. Wygląda jak mały ogród botaniczny. Jest bardzo wszystko zarośnięte. Tutaj są buraczki. Tutaj są pomidorki malutkie, żółte, które sobie jeszcze rosną. Proszę bardzo, jaka ładna kiść tutaj. Wszędzie, 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 wszędzie. To już oczywiście jest oczyszczony moment tych pomidorów, które znajdują się tu. No niestety tutaj urwała się gałązka sama pod własnym ciężarem, ale na szczęście można to wszystko uratować. Także to będzie wsadzone z powrotem do ziemi i będzie żyło. Także cóż, zabrałem się szybko do roboty. Patrzcie tutaj, co się dzieje z ogórkami. Jakie ładne ogóreczki mi urosły. Uwierzcie mi, że w momencie, w którym wyjeżdżałem, ten ogórek wyglądał jak tutaj to. A teraz jest taki, 2 tygodnie. Ogólnie burz jest straszny, ciężko mi się dostać tam w ogóle. Na koniec, gdzie znajdują się moje polskie wielkie ogórki, wielkie pomidory. No tam chyba troszeczkę jeszcze ich nie widać, ale obiecuję, że za chwilę się za to wszystko zabiorę i to wszystko zostanie oczyszczone. Ogólnie polecam wszystkim założenie własnej szklarni. Jest to bardzo proste. Wystarczy tylko i wyłącznie podlewać co jakiś czas, najlepiej co 3 dni wszystko. Ja kiedyś w ogóle nie przypuszczałem, że kiedykolwiek będę miał szklarnię, że kiedykolwiek będę cokolwiek takiego robił. A teraz stało się to moją pasją, moim hobby. Nawet pościągałem sobie jakieś aplikacje, zarejestrowałem się na jakieś fora. Nie mogę się doczekać, kiedy już będę zrywał te ogóreczki. Nie wiem, czy to będzie dzisiaj, czy może jutro. Ale tu zauważyłem wielkiego ogórasa, patrzcie. Jest dobrze. Także polecam wszystkim coś takiego. Jest to wspaniała sprawa, odpręża. Możecie sobie tutaj usiąść. Ja mam tutaj swoje specjalne siedzisko z takiego kawałka drzewa. Także można sobie usiąść, popatrzeć, dbać, podlewać, a potem to wszystko jeść. Co jest oczywiście najwspanialszą formą już na sam koniec. Tutaj jeszcze jest kukurydza, która mi ładnie rośnie. Nie wiem, czy będzie ją widać tutaj, o. Także jestem ogólnie szczęśliwy. No a ja zabieram się do roboty, aby to wszystko oczyścić. Także tak wygląda to teraz. Tu jest ogólnie ścieżka, której nie widać. To jest nowa część szklarni, a to jest stara część szklarni. Także zaraz zobaczycie, jak to wszystko będzie wyglądało po dotknięciu mojej ręki. Właśnie zbieram ogórki, które już naprawdę są ogromne. O, to jest ten z poprzedniego filmu. No patrzcie. Będą kiszone, kwaszone, solone. Wszystkie jakie chcę. A tak naprawdę przecież ja tylko podlewałem to wodą. Patrzcie. Zaraz uzbieram ich pełno. Wow. Czy to nie jest piękne? Własne ogóreczki. Nie sklepowe, nie jakieś psikane. Naturalne. Ten niech sobie jeszcze podrośnie. Dobra, nie będę was zanudzał zrywaniem tych ogórków. Ale no to jest czyste szczęście, coś takiego. Gdy wiesz, że taką roślinkę hodowałeś od małego
a ona przynosi Ci wspaniałe plony. Także zabieram się za zrywanie ogórków. Tutaj są moje piękne polskie pomidorki. Już zapomniałem w sumie nazwy. Ja ogólnie jestem amatorem tego wszystkiego, także nie znam się, naprawdę się nie znam. Ale jak mi coś wyrosło, to naprawdę Wam też może wszystko urosnąć, jeżeli chodzi o warzywka. Także już troszeczkę tutaj to przejście się powiększa. Ogóreczki zostały zerwane, te wszystkie większe. Tam zaraz będziemy liczyć, ile tego wszystkiego jest. To są oczywiście pomidorki. Są oczywiście pomidorki malinowe. Będą wielkie, soczyste i pyszne. No to na razie udało mi się zebrać. Także ogórków troszeczkę będzie. Myślę, że już na pierwszy słoik mogę coś wrzucić i będę robił ogóreczki kiszone i solone. Także tak wygląda to teraz. Chciałbym Wam przypomnieć, że ogólnie szklarnia, a także warzywa, własna uprawa, no to jest wspaniała sprawa, że możecie sobie zasiać, dbać, a potem to wszystko da Wam plony i możecie to sobie zjeść. Ale też muszę Wam powiedzieć, że to jest bardzo ciężka praca. To nie jest tak, że tylko się podlewa. Ogólnie jest to tylko, że się podlewa, ale trzeba też dbać, trzeba też przycinać, urywać, odchwaszczać, nawozić. Także ja teraz wróciłem po 2 tygodniach. Widzieliście w poprzednich ujęciach, jak to wyglądało po 2 tygodniach. To jest jakaś tam mała część usunięta tego wszystkiego. Także w poprzednim ujęciu wyglądało to jakoś tak, a teraz wygląda to w miarę lepiej. Także wszystkie owoce już są widoczne. Ogórki są już na jednej stronie. No i tutaj z tyłu już jest ładniejszy, lepszy widok. Także proszę, zobaczcie. To są moje polskie pomidorki, które to są właśnie malinowe. Tutaj są malutkie żółte. Tutaj już jest wszystko ładnie poobrywane. Może w następnym filmiku pokażę Wam, jak w ogóle wygląda obrywanie pomidorów, czyli tych niechcianych tak zwanych wilków, czyli kiedy Wam pomidor się rozwarstwia na więcej niż 3 łodygi, powiedzmy, nie wiem jak to w sumie nazwać. Ja tylko podkreślam, że jestem totalnym amatorem, jeżeli chodzi o ogrodnictwo. Pojechałem do znajomego, zobaczyłem, że ma fajną szklarnię i postanowiłem zrobić swoją. Zasiałem i teraz już mija mi 3. lub 4. miesiąc, kiedy się tym wszystkim zajmuję. Także nie wiem, może czasami nie wiem co robię, ale oglądam dużo tutoriali na YouTubie i staram się naśladować nie tylko polskich, ale także zagranicznych ogrodników, którzy dbają o swoje plony. Jak widać, moje dają dużo owoców, także chyba wszystko jest fajnie, chyba wszystko jest dobrze. Na dzisiaj jest już koniec roboty, jestem po 2 tygodniach urlopu, na którym nie odpocząłem. Także koniec na dzisiaj, muszę się teraz wykąpać, usiąść na sofkę i odpocząć sobie. Także w następnej części filmiku zajmiemy się tutaj tą stroną szklarni, która nie wygląda aż tak źle, trzeba tylko pourywać niechciane gałązki, łodygi i będzie wszystko fajnie. Jestem bardzo zadowolony z buraczków, nie mogę się doczekać, kiedy już buraczki będą gotowe, ale to już w następnym odcinku. Pozdrawiam Was serdecznie, do zobaczenia w następnej części tego odcinka. Hej!